Witam serdecznie, z tej strony Papaya 7. A tutaj właśnie zaczynała się Liga Wojny Zimowej. Oczywiście obserwujemy. Będę pierwszym obserwatorem, jak widać. Ja oczywiście nie gram, niestety. Ale zobaczymy walkę. Właśnie AV wyszedł. Zobaczmy zestawień AV. Jak widać, mają naprawdę silnych graczy. Bron. Jest, i tutaj naprawdę mają silnych graczy. 500, nawet 400. Tutaj widzę, że dochodzą już reszta. A nasza drużyna WRN oczywiście jest czerwona. No cóż, też jest dosyć silna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że Billy sobie poradzi. Oczywiście postaram się nagrać cały godzinny odcinek, ale oczywiście to nie będzie proste w godzinę się wyrobić, bo oczywiście czasem będę milczał, ale postaram się tutaj wszystko udokumentować. Bro nadchodzi, ma złego tego wilka pod kojoty, ponieważ ta skórka jest pod szare wilki, a on ma pod kojoty, więc widzę, że już tutaj idzie prężnie. Tutaj zajmują już wszystkie oczywiście pomniki lodowe. Oni już zajęli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a my dopiero zajęliśmy trzy. Oni już mają punkty, a my nie mamy punktów. Jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Moim zdaniem dla nas jest bardzo źle. Ponieważ oni już mają punkty. A my nie mamy. Chyba, że to jest jakiś bóg. Wow. Dobra, teraz dostaliśmy punkty. O! Niby dogoniliśmy, ale oni dostają o... Dobra. Jak widać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie bym tutaj będzie chciał podbić oczywiście święty pomnik. Lodowy pomnik. Bo już tu nadchodzi. Niektórzy będą chcieli go powstrzymać, najprawdopodobniej. No. Więc nie będę się czasami odzywał, ponieważ robię pewną rzecz, ale oczywiście tutaj już wszyscy podbijają. Starałem się podejść pod lodową fortecę. Oczywiście tutaj nie ma tego. Niestety musiało być chwilowe cięcie. A to dosłownie kilka sekund, bo zepsuło mi się mikrofon. No i oczywiście nie wiem, dlaczego nie podbijamy lodowych fortec, skoro forteca lodowa jest ważniejsza. Nie wiem, o co tu chodzi. Czemu wszyscy... O! Tutaj się dzieje walka. Bron. AV. Nie wiem, ale mi się wydaje, tak szczerze, bo mam teraz powiem... Aha, bo jeszcze 30 i 30, dobra. Czyli wszyscy przyszli. Ale oni mają dalej przewagę. Oni zdobyli tutaj... Oni zdobędą lodowe fortecy. Nie wiem dlaczego, tak szczerze, WRN nie może podejść pod lodowe fortece, tylko idzie pod tą jedną. Oni podeszli pod tą i pod tą. I zaraz tutaj podejdą, a my tylko jesteśmy tutaj. To jest dziwne dosyć. Ktoś napisał. Już piszą właśnie. The best. Tutaj oczywiście jest walka. AV, WRN.
pytanie, kto wygra. Punktacja, nie wiem dlaczego nie widać punktacji. Powinno być widoczne, coś się zepsuło. Ale tutaj już widzę, że Wildziak odszedł. Bo tutaj walka właśnie jest WRN kontra 4 AV, 5 AV. Nie wiem o co tu chodzi, dlaczego tutaj nikt nie przyszedł. Czemu to jest opuszczone. Wydaje mi się, że my możemy to przegrać, ponieważ nasza znaczy WRN może to przegrać ze względu na to, że no strategicznie to źle wygląda, no, moim zdaniem oczywiście, nie wiadomo jak wyjdzie finał, bo tu najważniejsze jest wygrana, najważniejsze jest koniec. Początek jest zawsze, pamiętajmy, inny, ale moim zdaniem jest gorszy początek dla WRN. Jak widać, zdobywałem nasz lodowy pomnik. No i puf. Tracimy lodowy pomnik. Nie wiem dlaczego tak się stało. Nie wiem o co tu chodzi. Dlaczego tutaj wszyscy odeszli. Oni walczą zamiast zdobywać lodowe rzeczy, to oni walczą cały czas z ten. Dlatego także ja mówię. Moim zdaniem gorzej strategicznie to wychodzi dla nas. Jak widać, byłem ma mniej watachy niż Billy. Więc tak naprawdę Billy jest na pozycji jakby wygranej, ale jak widać oni mają więcej punktów niż my, ze względu na to, że zdaje lodowy pomnik, ponieważ niestety, ale WRN no nie pomyślał sobie o tym, żeby jednak mieć tu zajęte, a nie walczyć tylko tutaj. To jest moim zdaniem totalny bezsens. Lepiej stracić jeden lodowy pomnik i zająć 3 kolejne, niż stracić wszystkie, bo na to wychodzi na to, że AV wszystko zdobędzie. Wszystko. Więc to jest moim zdaniem pozycja przegrana. Oczywiście pamiętajmy, że najważniejszy jest lodowy pomnik lodowego wilka, żeby zdobyć lodową śnieżkę. Mam to sobie typ upuszczony, żeby nie było problemów. Najważniejsza jest oczywiście śnieżka, która będzie za 6 minut, bo ona najwięcej punktów daje. Daje się najwięcej punktów. Billy ma tutaj wszystkie swoje watachy tak naprawdę. Nie wiem o co tu chodzi. Dlaczego wszyscy... No, oni zdobywają kolejny pomnik. Dlaczego oni nie zdobywają... WRN nie zdobywa lodowej ruiny. Kolejny pomnik, o i kolejne straty. Kolejne straty, bo oni się zajmują tylko na jedną fortecę. To jest... Oczywiście pamiętajmy, ja nie znam całkowitego planu mojej drużyny, ponieważ ja jestem tylko obserwatorem, ja nie widzę co oni tam planują. Ale dla mnie ta taktyka jest to dosyć dziwna, skoro oni już zajęli kolejne lodowe ruiny. Kolejne lodowe ruiny i zdobywają więcej punktów. Oni mają teraz wszystkie dolne
i teraz zajmują nam górne, a my nic z tym nie robimy. Nie wiem dlaczego. Czemu WRN się skupił tylko na jednym lodowym pomniku i stracił wszystko? To jest, to jest totalnie nieopłacalny deal. Oni się powinni skupić nad większością właśnie tych fortet, żeby wszystkie pozajmować. A się skupili tylko dosłownie, tak zauważyłem, dosłownie skupili się na lodową fortecę te dwie. Zdobyliśmy dwie, a straciliśmy trzy rzeczy. Tak naprawdę. Więc moim zdaniem to był totalnie nieopłacalny biznes ze strony WRN. Ponieważ teraz AV kolejny zdobywa. Jak widać mamy tylko trzy pomniki i tracimy kolejne lodowe ruiny. Bo tak jak mówię, niestety, ale jak widać już przewaga jest 3000. 4, 5. Jak widać, mówię, nieopłacalne to było, już oni wszystko zajęli nam. To jest bez sens. Wiem, można tak chcę komentować, mówić, że i może zagrałbym lepiej. Nie sądzę, żebym zagrał lepiej. Po prostu moim zdaniem taktyka powinna być taka, żeby się nie skupiać nad jednym lodowym fortecy, a próbować zająć inne fortece, a przez to, że teraz stracimy kolejną fortecę, bo oni się nie skupiają na innych fortecach, tylko właśnie na tych dwóch. Przez to straciliśmy kolejne. Teraz stracimy kolejną fortecę. No. Więc tak naprawdę mi się wydaje, że to może być jednak już porażka. Patrząc na to, że przewaga jest o 3000. Nie pamiętam ile Śnieżka dawała punktów, ale patrząc na to, że 830 punktów na minutę, a my dostajemy tylko 320 punktów na minutę, to różnica, to Śnieżki musielibyśmy zdobyć chyba 4, żeby to wyrównać. Jak widać AV już tutaj nadchodzi, a WRN nawet tutaj nie myśli. Bo tak jak mówię, WRN się bardziej skupiło tutaj, nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem co to za taktyka ze strony WRN. Odzyskujemy właśnie lodowe ruiny. Tutaj stoją. Tak pilnują to, że nie wiadomo o co chodzi. Powinniśmy, tak jak mówię, ten lodowy pomnik zająć. Wiadomo, punkty to nie jest jakoś super dużo, ale zawsze to są punkty, żeby stracił AV. Tak jak mówię, jest tu już walka o pomnik. Tutaj już wszyscy nadchodzą. Tylko gdzie jest Billy? Nie wiadomo gdzie jest Billy. Mów tutaj nadchodzi, oni idą po lodowy pomnik. Może się skupią, może nie. Nie wiem. Na razie jest tutaj walka. Nie wiem gdzie jest Billy Jack i gdzie jest broń tak naprawdę. Bo tutaj tylko jest, jak widać, raporty z bitwy nie widać. Ktoś się zajmuje aktualnie fortecę. I czemu oni idą tutaj? Po co oni idą tutaj, w tą stronę? Tutaj już nic nie potrzebne, ponieważ tutaj nikogo nie ma. Teraz powinna być walka o o pomnik, o Śnieżkę, który właśnie będzie za 30 praktycznie sekund, ale oczywiście AV wypędził WRN, bo nie wiadomo gdzie Billy Jack przyszedł. No niestety. Aha, bo tu walczy z Bronem. No, jak widać, AV zdobywa pierwszą Śnieżkę. Niesamowite to jest. Nie dość, że oni zajęli większość terenu,
to jeszcze mają Śnieżkę. No. To jest trochę głupota, ponieważ z tego co ja się dowiedziałem, to priorytetem jest Śnieżka. Oczywiście niestety, ale jak widać jest znowu błąd z strony WRN, że nie zdobyli tej Śnieżki. Po raz kolejny popełnili gigantyczny błąd. Nie mówię oczywiście o tych, co walczyli o tą Śnieżkę, bo były tu osoby, które walczyły, ale jak widać, nie każdy ten. No, i mają już przewagę. 40 minut, a już przewaga jest 3 razy większa. Tak więc, jak widzę, WRN się odkuło trochę z tymi fortecami, ale to nie jest jakoś super wybitnie, ponieważ dalej mają przewagę AV w punktacji. I widzę, że dalej tracą. Dalej tutaj niestety, ale przewaga jest AV. Billy sobie stoi. Nie wiadomo o co chodzi. Broń sobie lata. No, Bron atakuje, Billy stoi. O, będzie atakował fortecę. Tutaj AV, o i kolejny AV dochodzi. Faktycznie tutaj jest więcej AV, ludzi z AV, niż z WRN. Jakby tak naprawdę, jakby różnica uczestników jest żadna, bez 30 i tu 30, a z tego co ja zdążyłem zauważyć, jakoś więcej jest ludzi z AV w miejscu, gdzie powinien być WRN. Oni zdobywają wszystko sobie i oni się męczą tak naprawdę w jednym miejscu. A mimo wszystko tutaj jest tak dużo ludzi z AV. Billy będzie próbował zdobyć Lodową Fortecę. Tyle punktów. Tak jak mówię, tutaj nie widać kto ma ile punktów. Tylko tu widać właśnie, że jest atak. Próbują zdobyć, ale to jest takie wiecie.
Broń jest bardzo silny. Jak 4 watachy Billy'ego nie potrafi, w sensie nie potrafi. Nie mówię teraz w złym jakby znaczeniu, że nie potrafi, tylko że jakby no nie może zdobyć jednej lodowej fortecy, no to będzie bardzo trudne. Za 3 minuty będzie oczywiście do zdobycia Śnieżka, już AV tutaj nadchodzi, a z WSN praktycznie nikogo nie widzę. Tak jak mówię, tutaj oczywiście powinien być Billy, jest oczywiście. Tutaj widzę, że jest taka nie wiem po co oni walczą w czwórkę na jedną osobę. Oni tylko tracą czas. Moim zdaniem atak na tutaj na gośćka jest moim zdaniem totalnym bezsensem. Zająć lodowy pomnik i tyle. On sobie niech tutaj robi co chce, a to jest tylko marnowanie moim zdaniem czasu na ważniejszą walkę. Oczywiście tutaj Hulk walczy z takimi pieskami, no. Powinien to wygrać na spokojnie. Tutaj widzę, że Billy zajął lodowy pomnik. I tak zostanie zaraz zajęty przez AV. No, tak to właśnie wygląda. Tutaj jest zajęte, ale co nam da lodowy pomnik, jak za te lodowe fortece się dostaje najwięcej punktów. Jakbyśmy zajęli te 4, jeszcze te 2 lodowe fortece, byłoby znacznie lepiej. Tutaj walka jest o ołtarz, o AV. No i teraz WRN coś robi. No, zajęli właśnie lodowy pomnik, tylko jeszcze tutaj nie zajęli. Nie wiem o co tu chodzi. Niech zajmą. Może jeszcze się WRN odkuje. Musieliby zdobyć teraz Śnieżkę, którą oczywiście AV jest ich tu więcej. Nie wiem dlaczego nie ma tutaj nikogo z WRN. Praktycznie przegramy Śnieżkę. Kolejny błąd ze strony WRN. Z AV-ów jest tutaj mnóstwo. Wszyscy tu nadchodzą. A WRN nikogo praktycznie tutaj nie widzę. Tutaj jest tylko Hulk, Krantula. Tylko 4 osoby, jak z tego co widzę, ale nie jestem pewien. Praktycznie 0 jest WRN. A teraz jeszcze nadchodzi kolejne stada. 15 sekund. A oczywiście cisza ze strony WRN. No. I AV kolejny raz zdobywa Śnieżkę. 3, 2, 1. No. I kolejny raz AV ma Śnieżkę. Kolejny błąd ze strony WRN. Ponownie nie zdobyli Śnieżkę. Ponownie 0 w watach stat armii. Jak to zwał, tak zwał WRN. AV tu wysłał praktycznie większość swoich watach kosztem niektórych oczywiście stat, ale to jest, no, tak jak mówię, to jest błąd, który kosztuje właśnie punktów. Niestety. Kolejna Śnieżka jest za 8 minut.
Ale tak jak mówię, jeżeli WFN nie będzie to było tych śnieżek, to moim zdaniem to już jest jednostronne. A oczywiście, tak jak mówię, WFN jeszcze ma bardzo dużo, jeszcze ma szansę. Musieliby zdobyć teraz 3 razy śnieżkę i dogonią AV. Przewaga jest niestety 12 tysięcy różnicy, to jest dużo. A tak jak mówię, jak ma być tak co jeszcze powiedzmy 3 razy jakby była śnieżka i być 3 razy WRN zdobył tą śnieżkę, jest jeszcze szansa. Ale jeżeli AV będzie robił tak jak robić i będzie atakował, a WRN praktycznie tego co widzę to jest defensywa, a nie ofensywa, no to jest troszkę słabo. Tutaj widzę, że tak jak możecie zauważyć, AV nadchodzi, Billy nadchodzi, a tutaj jeszcze kolejne AV nadchodzą. Ale co to ma do znaczenia, skoro nie wiem, nie wiem jak to będzie wyglądać. Znowu mają przewagę punktową. Tak jak mówię, taktyka, nie znam się na taktykach, ja nie jestem od taktyk, tylko ja mówię to co ja widzę, jakby może błędnie to widzę, nie wątpię, bo to nie jest proste, ja o tym doskonale wiem, ale jeżeli widzę, że praktycznie wojska WFN nie ma nigdzie, a widzę większość AV wojska po prostu ich jest po prostu więcej. Oni mają tutaj na Śnieżkę, oni wysyłają wszystko praktycznie. Się śmieję oczywiście, ale taka prawda jest, że tutaj widziałem tylko 4 watachy WFN, a AV praktycznie 3 razy więcej. Dlatego dla mnie to jest dziwne, że nie ma praktycznie watach. Nie wiem, czy wszystkie watachy są WFN. Zajmują ołtarz lodowego żółwia kosztem Śnieżki. To jest nieopłacalny deal. Więc jak można zauważyć, cały czas tutaj walczą, a Śnieżka się pojawi za 3 minuty. I jak widać, już AV pędzi, już wie, że trzeba iść po tą Śnieżkę. Oni już 3 minuty przed wiedzą, żeby już iść po Śnieżkę. No, albo się wycofa, no, ale tak jak mówię, oni już w 3 minuty przed myślą, ok, trzeba iść po Śnieżkę, już tutaj stańmy i bądźmy przygotowani. A WFN myśli tylko faktycznie o walce. Tutaj, żeby tutaj walczą, tutaj właśnie jest praktycznie cały czas walka. Tutaj jest praktycznie walka, jak widzicie.
Ja bardzo mało widzę w latach właśnie od WRN. Bo tutaj większość nawet nie wysłała, nie teleportowała się. A tutaj patrzcie. Patrzcie na to. Tutaj zostały 3 osoby. Tylko 3. A ile w WRN? Patrzcie, ile jest w WRN teleportów, w sensie, które się nie teleportowali, a gdzie jest AV, które się teleportowali. Oni mają tutaj praktycznie wszędzie. O, teraz się jeszcze teleportował. Mają tutaj praktycznie. Mają tutaj. Teraz tutaj nie mają, ale jak widzicie, mają wszędzie. 19 teleportacji, oni mają tylko 10. Więc to też jest bardzo ważne, teleportacje. Bo to nie chodzi o to, żeby zginąć. O, widać coś się zepsuło. O, coś tam widziałem, tabelice. O, jest. 262 tysiące. Tutaj nie wiem dlaczego nie widzę. Ale tak jak mówię, teleportacje są też bardzo ważne. Ze względu na to, że im bliżej będzie się tych wszystkich właśnie fortec, już zajęli nawet Lodową Fortecę. Jak widzicie, oni już mają 3, a my tylko mamy jedną. A po Śnieżkę już ponownie AV przyszedł. Po raz kolejny AV przyszedł po Śnieżkę. Tutaj jak widzicie, zauważycie, są tylko 3 osoby, teraz tylko 2 osoby z WRN, a AV jest, nawet nie będę liczył, bo to strata czasu, ale jak widzicie, patrzcie ile jest AV, a patrzcie ile jest WRN. Niech mi ktoś powie, że to nie jest taktyka. Oni wygrywają tak naprawdę tylko i wyłącznie przewagą w watach, przewagą liczebną. To jest tak naprawdę ich taktyka, tego co widzę. Przewaga liczebna. A WRN nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, jaka jest taktyka. Oczywiście to ja mówię, co ja widzę, że u nich przewaga to jest właśnie. U nich przewaga właśnie jest liczebna. A w WRN to ja nie mam pojęcia. A mimo wszystko najlepsze jest to, że jest po 30 osób, więc tak naprawdę powinny być wszyscy, tak naprawdę powinno być porówno, a ja nie widzę, żeby było porówno. Jest po 30, a ja totalnie nie widzę, żeby było porówno. Wiem, że ja się powtarzam, doskonale o tym wiem, ale tak jak możesz zauważyć, oni wszyscy wysyłają, nawet nie wiem gdzie, do ołtarza. Takie zdobyty. Tutaj ruiny są zdobyte. Oni teraz będą najprawdopodobniej zdobywać tutaj wyżej. Punktacji jest o 20 mają więcej, ale już zdobyliście Śnieżki, więc tak naprawdę mi się wydaje, że już nie mamy szans na wygraną. Przez to, że ich była przewaga liczebna. Jak możesz zauważyć, oni wszyscy, WRN, wszystkie idą do ołtarza lodowego żółwia. Zamiast na przykład skupić się na tej lodowej fortecy z Billim. Więcej punktów. Niby łatwiejszy cel, mógłbym powiedzieć tutaj, ale tutaj jest zdobyte. I możesz zauważyć, mamy tu zdobyte. Oni nie mogą zdobyć ołtarz lodowego żółwia. A tutaj jest skupienie właśnie na. Nie jest właśnie skupienie na lodowych fortec. I to jest dla mnie bardzo dziwne. Zobaczmy, co tu piszą.
Dlatego ja tutaj, dlatego ja tutaj oczywiście nie postawiałem na WFN, bo sądziłem, że najprawdopodobniej przegramy ze względu właśnie na taktykę liczby, właśnie, że ich będzie po prostu więcej. Oni się dopiero teraz skupiają na ataku tej lodowej fortecy. Jakby nie mogli wcześniej. Oczywiście tak jak mówię, mi chodzi o wcześniej, czyli że jak już AV zdobył płatek z pomnika, to powinni już atakować. No i oczywiście WN zdobył pomnik. Udało mu się. Ale jakim kosztem? Jak oni tutaj ponownie zdobywają te wszystkie pomniki lodowe w ruiny. White Tiger zamiast wejść tutaj, a to już w sumie jest najmniejszy. Teraz już tutaj faktycznie czepiam. Ponieważ tak jak widzicie, oni zobaczyli, że przeciwnik zdobył im lodowe ruiny, zdobył im budynek, to od razu atakują. Od razu tutaj nadchodzą. Oni się nie zastanawiają. Przepraszam. Oni się nie zastanawiają, tylko od razu atakują. A jak widać, WRN nawet sobie o tym nie pomyślał, żeby zaatakować. Tak jak mówię, ja nie krytykuję, że WRN zagrał jakoś słabo, źle, czy nie wiem jak, ponieważ i tak 17 000, tak obstawiam, że zaraz wybije tyle, jest z AV-em naprawdę dobrym wynikiem, ale jak można zauważyć, przewaga ponad dwukrotna, no to nie jest zbyt miłe, no co się patrzy. Nie, nie, nie zamierzam krytykować oczywiście swojej drużyny, swojego sojuszu, ale tak jak mówię, jak widzę, że przeciwnik myśli, żeby zdobyć lodowe ruiny, już o tym widzi, ma już zakodowane w głowie, aha, zdobyli mi budynek, muszę go odbić za wszelką cenę. A tak jak mówię, tutaj jest to rzadsze i jest po prostu mniej osób w WFN, tak jak mówię, już 3 minuty, a już tutaj nadchodzi AV. Już o tym myśli. 3 minuty, okej, to już muszę tu przyjść. Musimy zdobyć lodowy pomnik. No i to jest właśnie większa przewaga AV, ponieważ oni myślą, co chcą zrobić jeszcze długo przed wydarzeniem jakby. Czyli od razu na przykład zauważą, że lodowe na przykład ruiny zostały zajęte, to od razu mamy zakodowane, żeby wrócić, zdobyć i tyle. Widzą 3 minuty zostały do Śnieżki, idą do Śnieżki i czekają. To jest właśnie zauważalne ze strony AV, że oni nie zastanawiają się, co będą chcieli robić, w sensie już aktualnie, na przykład jakby była Śnieżka, już powiedzmy zostałyby 30 sekund dajmy, to oni się nie zastanawiają, aha, faktycznie musimy iść po Śnieżkę, bo nam zajmą. Oni już 3 minuty przed już zajmują. No, kolejny raz. No i patrzcie, oni zajęli, jak tutaj oczywiście
To od razu tylko, o, od razu już idzie. Widzi, że zostało zajęte, to od razu widzi, żeby tutaj przyjść. Mimo, że to nie jest jakoś dużo, ale oni już wiedzą, żeby przyjść. Nie wiem dlaczego w ogóle dźwięku nie ma. Tylko taki, może ja przybliżę, nie wiem. Się dziwię, że nie ma dźwięku. Walk. To są jakieś. Czy musiałem trochę przybliżyć. Taka cisza była cały czas. Okej. Czyli tutaj teraz jest walka całkowita. Stało 17 minut. Przewaga punktowa dalej jest po stronie AV. I oczywiście ścieżka zaraz też będzie zdobyta przez AV. Patrzcie, ile ich jest. Ich jest tutaj mnóstwo. Oni nawet się nie zastanawiają, żeby iść po lodowe fortece, po nic, tylko oni automatycznie idą po ścieżkę. No, a WFN oczywiście tutaj walczy. Bo tak jak zauważyłem, nie wiem czy to jest oczywiście prawidłowe myślenie. Tak jak mówię, ja się nie znam na tym, ja tylko komentuję to co widzę. To AV wysyła sobie tutaj watachy, żeby po prostu jakby żeby się przeciwnik skupił tylko na atakowaniu właśnie żeby się skupił na atakowaniem przeciwnika, a nie na śnieżce. Oczywiście jak widać on jest szybszy niż zwykły. No cóż, po raz kolejny zdobył. No i od razu myśli, żeby okej, opuszczą lodową fortecę, żeby AV mógł sobie śnieżkę właśnie zdobyć. No, nie wiem co robi, ale no i zdobył. Tak jak mówię, to jest trochę dziwne. Taktyka. Ja wiem, że najprawdopodobniej będę krytykowany. Ja jestem tego bardzo świadomy ze strony mojego sojuszu. Ale czy ja się tym będę aż tak bardzo przejmował? Nie, ponieważ uważam, że AV po prostu myśli przed, przed wydarzeniem, czyli tak jak mówię, 3 minuty i oni już wiedzą, żeby iść po śnieżkę. Mamy przewagę punktową właśnie z tych budynków. Czy jest to teraz opłacalne? Oczywiście, że nie. Zostało 15 minut, a nie ma szans, żebyśmy dogonili. Niby jeszcze dwie śnieżki, chyba, z tego albo nie. Nie jestem pewien, chyba nie. Chyba nie zdobędziemy już śnieżki. To jest ostatnia śnieżka. No i oczywiście, jak można zauważyć, tutaj jest ich mnóstwo. Mnóstwo ich tutaj. Tutaj tak samo. Dron tutaj zajmuje teren po raz kolejny. Tutaj tak samo. I tutaj tak samo. Mimo, że mamy przewagę punktową, teraz ta przewaga nam nic praktycznie nie da.
prawie 400 000 punktów. Tak jak mówię, ja nie widzę czatu, jak wygląda sytuacja sojuszu, jakie są taktyki, gdzie trzeba iść, co trzeba robić, ponieważ musiałbym wyjść stąd. Ja tylko widzę komentarze ludzi. Tylko widzę komentarze ludzi. Sam mogę pisać, ale tak naprawdę nie mam co pisać. Więc tak, jak mogłem zauważyć, zostało 5 minut, a oni już tu se stoją. Tam piów kontra raz, dwa, trzy. Bo nie liczę już tego. No, 4. I jak tutaj widać, ich jest 4, a tutaj tylko jeden z WRN. A zostały te 4 minuty. Tutaj jak widać, oczywiście będą atakować. Gratuluję 2-6. Gratuluję. Aha, wiadomo jak to wygląda. No niestety. Punktowo dalej wygrywamy. W sensie punktowo z zajętymi fortecami. Ale punktowo ogólnie to niestety przewaga jest dwukrotna. Tutaj jak widać 2 kontra chyba 4 z tego co zdążyłem zauważyć. A nie, jednak jest więcej. To tak wyglądało jakby było ich tylko tutaj 4. Teraz porówno punktacji. Stały 10 minut. Jak zauważyłem, ktoś zdobywał. Ktoś sobie zdobywał, ale nie skupiają się na tych śnieżkach. Nawet sprawdzę. Jak widać, AV nawet nie pomyślał, żeby zdobywać te śnieżki. Nie wiem, czemu mi się odpala. O co tu chodzi? Ja nie mogę sobie podwyższyć. AV praktycznie nie zdobywa tych śnieżek. Oczywiście niektóre są tam osoby, które się zdobywają. Agres jakiś. Ale praktycznie WRN zdobył wszystkie śnieżki. W sensie te zapasy. No. Także kolejna niestety porażka ligi. AV jest po prostu może nie, że lepsze, w sensie jakby potęga AV i potęga WRN i ogólnie siła obydwu drużyn jest praktycznie podobna, ale AV po prostu lepiej zagrał. Miał więcej, moim zdaniem, w atak. Więcej pokazywał, na co ich stać. Więcej tutaj przychodziło. Myśleli przed czasem. Wiedzieli, co chcą zrobić. A WRN się skupiał tak naprawdę na jednym budynku. Więc oczywiście tak jak mówię, ja nie krytykuję. Wiem, że to brzmi jak krytyka i ogólnie hejt na stronę WRN. Bo poniekąd jest, ale ja nie uważam, że oni zagrali źle.
uważam, że WRN naprawdę dobrze zagrało, pomimo, że no niestety przewaga, jak widać, jest widoczna. Chociaż no, jest po prostu widoczna, to po prostu przepraszam, AV, jak możecie zauważyć, po prostu oni myślą przed czasem. Ich jest po prostu więcej. Oni wysyłają większe stada. Przepraszam. Większe stada na lodowego wilka, na Śnieżkę. Więcej ich po prostu jest. I dzięki temu, że ich jest więcej, a właśnie tak jak widzicie, oni się skupiają na jednym ołtarzu. Nawet już nie. Jeden gość już nawet idzie, mimo że Śnieżka będzie dopiero za 4 sekundy. 1, 0. Jak możecie zauważyć, oni zdobywają. AV już oczywiście zdobył. Po raz kolejny. Nie wiadomo, może się uda. Czekajcie, może się uda. Nie uda mu się. Musieliby wyjść. Musiałby go pokonać. To nie będzie takie proste. No niestety. Niestety Zwerbiw tym razem faktycznie próbował. Było to możliwe, ale niestety, jak można zauważyć, nie zdążył. Gdyby tu było zajęte, on musiałby gdzieś na przykład iść tutaj, no to na spokojnie. Ale tak jak mówię, oni przynajmniej wiedzą, co chcą zrobić. WFN popełnia, moim zdaniem, błąd e, taktyczny, w sensie, że watachy nie są wysyłane odpowiednio do, jak się nazywa, odpowiednio po prostu do różnych właśnie budynków, do walk. Skupiają się na jednym tak naprawdę punkcie zamiast na kilku. AV tak robi. Plus jeszcze oczywiście minusem jest tego, że mało się kto teleportował, praktycznie tak jak mówię. Teleportacji niby jest tyle samo, ale tak jak mówię, jest tutaj ich więcej, a tutaj jest praktycznie tylko 2 osoby. Więc o tym cały czas mówię, że teleportacje tutaj są kluczowe. Taktyka wysyłania większej ilości stad na różne miejsca, nie tylko na jedno, bo tak jak mówię, większość się skupiło tylko tutaj, na Lodową Fortecę, a nie na różnych. A Paweł się skupił tutaj na Lodową Fortecę, tutaj na Lodową Fortecę i tutaj na Lodową Fortecę. Zdobyli tutaj wszystkie 4, czy tam 5 nawet, i się skupili od razu na reszcie. A WFS się skupił tylko trochę tutaj zdobył i potem się skupił tylko na jednym punkcie. Jak można zauważyć. 150. No. Tak, i tak to właśnie wygląda. Bron idzie po oczywiście ponownie po pomnik. Ale oczywiście już nie będzie Śnieżki, ponieważ już czas. Tak jak mówię, dwukrotna przewaga ze strony AV. Gdyby tutaj była przewaga powiedzmy na przykład 25, a to byłoby 30 tysięcy, no to jest bardzo dobry wynik. Daję oczywiście przykład. Ale jak jest dwukrotna przewaga, no to jest moim zdaniem lekko mówiąc słabe. Ale tak jak mówię, no Hulk nie wiadomo gdzie idzie. Tutaj idzie po właśnie na dobry pomnik. Oni tutaj czekają, chociaż wiadomo, że nie zdążą, ponieważ ścieżka za 5 minut, a kończy się bitwa za 3 minuty.
Bo zauważyłem, chyba Hulk chce po prostu zdobyć tą lodą fortecę ze względu na ten, żeby nie mogli zdobyć Śnieżki. Oczywiście nie pomyślał o tym, że już Śnieżki nie będzie. No cóż, teraz to już za późno, jest moim zdaniem. Bron tutaj oczywiście atakuje. No, tutaj sobie wszystko miażdży, Pek, Nixie ucieka. O, i teraz zauważcie, tutaj jest praktycznie teraz więcej właśnie WRN. Oczywiście wiadomo, tutaj jest, patrzcie jaka przewaga AV, ale jest więcej tak niż na początku. Czemu nie mogli więcej wysłać tych wszystkich batek? Billy, nie po, tak jak mówię, y, jeżeli widzą na przykład jeszcze te 3 minuty, to powinni sobie pomyśleć tak, żeby wrócić sobie na przykład do właśnie fortecy, w sensie do swojego tronu, do swojego domu, uleczyć te wilki, albo po prostu odnowić jakby wilki, żeby mieć full i wyruszyć wszystkim na właśnie pomnik. Tego właśnie nie było. Nie wiem jak właśnie AV to zrobił, no w sensie czy on właśnie, tak jak mówię, jak teraz, że on wrócił swoje wilki do domu i wziął jakby nowe stado pełne i właśnie tu wyruszył, ale jak widać oni tutaj, jest ich po prostu o wiele więcej. Została minuta, przewaga jest. Teraz już nawet nie dwukrotna, bo jak widać zdobyliśmy więcej tych, ale i tak już przegraliśmy. 52 do 30 tysięcy, tak naprawdę. Co mogę powiedzieć? Nie pamiętam jak wyglądała sytuacja w poprzednim sezonie ligi, ale tam chyba było nawet lepiej, z tego co wiem. Nie jestem w 100% pewny. Muszę oczywiście poszukać nagrania. No cóż, teraz to już jest, tak jak mówię, teraz to już nie ma w ogóle znaczenia te punkty, ponieważ, no, jak widać, koniec. Budynki 33 tysiące, zgromadzenie to tam. Suma zabójstw 2 miliony 700 zabójstw. Leczenie to wiadomo, że ten. Liczba teleportacji 34. Artefakty 18 500. Czyli w skrócie, gdybyśmy my zdobyli na przykład te 30 tysięcy, dajmy przykład. Gdybyśmy zajęli Śnieżkę, chociażby nawet 2 razy, to przewaga mogłaby być naprawdę, mogłoby być porówno. 2, 3, jakbyśmy zajęli 3 razy, a oni powiedzmy 2, to byśmy to na spokojnie wygrali. Niestety, ale oni zdobyli wszystkie Śnieżki, jakie były. No cóż. To jest po prostu błąd tego, że nie skupili się na Śnieżce kilka minut przed właśnie pojawieniem się. A V, jak widać, jak mogliście zauważyć, widziało, co chciało zrobić. No nic. To tyle. Także
Dziękuję. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.